Cześć, w tym filmie pokażę, jak wykorzystać modelarz graficzny w QGIS. Na samym początku chciałbym powiedzieć, czym tak w ogólności jest programowanie blokowe lub też programowanie graficzne. Jest to takie środowisko, w którym zamiast pisania kodu tworzymy program poprzez łączenie bloków, które odpowiadają różnym funkcjom lub operacjom. Bloki są w formie graficznej i łączymy je za pomocą przewodów i w taki sposób reprezentuje to przepływ danych pomiędzy operacjami i funkcjami. Zaletami takiego podejścia jest łatwość przedstawienia graficznej reprezentacji. Zamiast skomplikowanego kodu, który zawiera dużo linii tekstu, mamy bloki, które są połączone przewodami i jest to przez to łatwiejsze przedstawienie przepływu danych. Łatwo jest też się nauczyć programowania w taki sposób, ponieważ nie musimy uczyć się skomplikowanych komend, tylko mamy gotowe bloki, które odpowiadają pewnym operacjom i łączymy je kabelkami lub przewodami pomiędzy sobą. Pomaga nam też to w automatyzacji pewnych zadań, ponieważ nie musimy wykonywać kilku operacji jedna po drugiej, tylko możemy ustawić sobie kilka bloków i one będą wykonywały pewne funkcje i operacje w podanej przez nas kolejności. Modelarz graficzny w QGIS wygląda w taki sposób, że po lewej stronie mamy dostępny panel, w którym znajdują się wszystkie potrzebne nam elementy. Mamy wejścia do naszego algorytmu, które są reprezentowane przez żółte bloki. Mamy też algorytmy, które są operatorami i przeliczają algorytm. One są reprezentowane przez bloki białe i mamy też bloki zielone, które reprezentują warstwę wyjściową algorytmu, czyli taką, która doda się do naszego projektu. Żeby przećwiczyć sobie działanie modelarza graficznego, skorzystamy z danych NASA. Będą to dane z satelity Landsat 8 lub 9, które krążą wokół Ziemi i robią zdjęcia satelitarne. Satelity, które robią zdjęcia Ziemi, przechwytują światło w różnych pasmach. Jest to pasmo światła widzialnego, jak i również pasma podczerwone. W tym ćwiczeniu wykorzystamy sobie pasmo 10, które, że tak powiem w cudzysłowie, widzi ciepło. I wykorzystamy sobie te dane, aby stworzyć mapę ciepła, czyli mapę temperatury powierzchni terenu. Mapa temperatury powierzchni i mapa ciepła to nie jest to samo, jednak występuje pewna korelacja pomiędzy tymi dwoma mapami. Przejdźmy teraz do sekcji pobierania danych, które będą nam potrzebne do stworzenia mapy i modelarza graficznego. Na samym początku trzeba będzie wejść na stronę amerykańskiego Urzędu Geograficznego Earth Explorer i zalogować się lub też stworzyć konto, ponieważ bez konta nie można pobierać danych z serwisu. Na samym początku, jak wejdziemy na stronę, ukaże nam się taki oto layout. To, co nas interesuje, znajduje się po lewej stronie. Na samym początku będziemy musieli określić, z jakiego miejsca na świecie chcemy pobrać dane. W tym celu wystarczy, że przejdziemy sobie do okna mapy i klikniemy w obszar, który nas interesuje. Pojawia się pineska i po lewej stronie pojawiają nam się koordynaty geograficzne, z których będziemy ściągać dane. Następnie wybieramy sobie zakres dat, z których chcemy ściągnąć dane. Satelity okrążają Ziemię w takich okresach około 2-tygodniowych. Można się spodziewać, że właśnie w takich odstępach będą pojawiać się kolejne zdjęcia. Ja tu sobie wybrałem okres od lipca do końca września, z uwagi na to, że w kolejnej zakładce musimy określić cloud cover. Przez to, że satelity robią zdjęcia cały czas, może być taka akurat sytuacja, że niebo jest całe zachmurzone, a jak jest niebo całe zachmurzone, to nie widać tego, co jest pod spodem. Więc najlepiej wybierać takie zdjęcia, na których chmur nie ma albo w ogóle, albo w zainteresowanym przez nas obszarze one nie występują, tylko występują w innych częściach zdjęcia. Ja tu sobie określiłem, żeby maksymalnie było 20% chmur na zdjęciu i teraz przejdę sobie do wybierania danych, które chcemy pobrać. Mamy tutaj do wyboru wiele datasetów, ale to, co nas interesuje, to znajduje się w zakładce Landsat. Następnie musimy sobie rozwinąć Landsat Collection to Level 1 i ja już tu sobie zaznaczyłem Landsat 8 i 9. I jak mamy to już zaznaczone, możemy przejść do Results. Strona przeszuka zdjęcia, które odpowiadają naszym kryteriom. Następnie możemy przeglądać sobie zdjęcia poprzez, jak klikniemy na ikonę tej stopy, to pokaże nam się obszar, w którym zdjęcie było zrobione. Jak klikniemy na ikonkę tego obrazka, to wyświetli nam się takie naniesienie tego zdjęcia na mapę w serwisie online. Jak już wybierzemy sobie zdjęcie, które nas interesuje, możemy kliknąć sobie ikonkę zielonej strzałki z dyskiem po to, żeby pobrać zdjęcia. Tutaj pokaże nam się wiele opcji pobrania zdjęć. My klikniemy sobie w Product Options. Kolejne okienko nam się wyświetla i to, co nas interesuje, to jest, tak jak wcześniej mówiłem,
band 10, pasmo 10, to zdjęcie znajduje się pod taką nazwą. Na samym początku mamy określenie, z jakiego satelity pochodzi zdjęcie, później level product, tak, to jest level 1. To, co nas interesuje, zazwyczaj znajduje się na samym końcu, czyli numery pasm. I jak klikniemy sobie tutaj ikonkę, to zdjęcie nam się ściągnie na dysk. Następna rzecz, która jeszcze nas interesuje, to jest ściągnięcie pliku MLT, ponieważ w nim znajdują się dane, które będą potrzebne do przeliczenia wartości rastra na mapę temperatury. Jeżeli mamy pobrane dane, następnie możemy udać się na kolejną stronę Urzędu Geograficznego w Stanach Zjednoczonych i tutaj na tej stronie, którą podlinkuję w opisie, znajduje się instrukcja odnośnie tego, jak edytować Landsat Level 1 Data Product. Ponieważ zdjęcia przychodzą do nas w formie Digital Numbers, to co nam się wyświetli w QGIS-ie, jeżeli załadujemy to zdjęcie, to będą właśnie te DN. Musimy przerobić to najpierw na to, co jest tutaj określone jako TOA Radiance, czyli dane o promieniowaniu. I tutaj znajduje się wzór, który my sobie wsadzimy do naszego algorytmu i będziemy przeliczać zgodnie z wartościami, które znajdziemy w pliku tekstowym. Następną rzeczą, którą będziemy musieli wykonać, jeżeli przeliczymy sobie nasze digital numbers na TOA Radiance, będzie przeliczenie tych wartości na dane temperaturowe, które będą wyświetlane w kelwinach. Tutaj znajduje się kolejny wzór, który będzie nam potrzebny, żeby wykonać tą operację. Jak już będziemy mieli dane w kelwinach, no to już czeka nas najprostsza operacja, żeby przedstawić dane w Celsjuszach, czyli odejmiemy sobie od wartości kelwiny i będziemy mieli dane o temperaturze powierzchni w stopniach Celsjusza. Jesteśmy już w QGIS-ie. Ja tutaj załadowałem sobie moją mapę, którą sobie ściągnąłem z portalu. Żeby się zorientować, możemy sobie jeszcze podczytać mapę podkładową. Na temat tego, jak dodać ją do QGIS-a, omawiałem w filmie, który wyświetla się teraz w prawym górnym rogu. Ja dodam sobie mapę od Google'a i widzimy, że znajdujemy się na terytorium województwa łódzkiego. Tutaj mamy miasto Łódź. Tak Łódź wygląda na tym zdjęciu satelitarnym, które sobie pobraliśmy. Teraz przejdziemy sobie do modelarza graficznego. Żeby dostać się do niego, musimy najpierw na górnej belce otworzyć panel algorytmów processingu. Następnie, jeżeli nam się otworzy panel po prawej stronie, musimy sobie kliknąć na takie 3 korbki i twórz nowy model. Otworzy nam się kolejne okno i tutaj po lewej stronie mamy wejścia, a jak sobie zmienimy zakładkę, to mamy algorytmy. Po prawej stronie duże białe pole, w którym będą pojawiać się nasze bloki. Na samym początku musimy mieć wejście, dlatego dodamy sobie nasz raster. Odszukujemy sobie w wejściach warstwa rastrowa, klikamy ją dwukrotnie i dodajemy opis. Możemy tutaj wpisać dodaj raster lub też warstwa rastrowa. Chodzi o to, żebyśmy później, jak będziemy z tego algorytmu korzystali, na przykład za rok, wiedzieli, co mamy zrobić, a nie musieli teraz szukać i przypominać sobie, o co nam chodziło, kiedy tworzyliśmy ten model. I jak widzimy, dodał nam się pierwszy blok w kolorze żółtym z ikoną plusika. To oznacza, że tutaj będziemy dodawać dane do modelu. Teraz dodamy sobie nasz pierwszy operator, czyli kalkulator rastra w celu przeliczenia wartości w naszym rastrze wejściowym. W tym celu wpiszemy sobie w polu szukaj kalkulator rastra. W różnych wersjach QGIS-a ta funkcja może być wyświetlana po polsku lub też po angielsku. U mnie akurat teraz wyświetla się po angielsku, poprzednio się wyświetlało po polsku, jednak w QGIS-ie jeszcze taki tip odnośnie wyszukiwania. Tutaj możemy wyszukiwać i po nazwie w języku polskim, po nazwie w języku angielskim lub też po nazwie funkcji w języku Python. Więc jeżeli tutaj mamy funkcję QGIS Raster Calculator, moglibyśmy to wpisać, powinno nam znaleźć. Tak, kalkulator rastra. Klikamy sobie 2 razy w funkcję kalkulator rastra, otworzy nam się okno i tutaj od razu powiem, że
Ja wcześniej korzystałem z nowszej wersji QGIS-a, teraz korzystam z trochę starszej wersji 3.24, wcześniej korzystałem z 3.38 i już widzę, że są pewne różnice, jeżeli chodzi o okno kalkulatora rastra. Teraz pokażę, jak wykonać to w tej wersji, ale zaraz dam screena, jak to wygląda w wersji nowszej. Możemy rozwinąć sobie to okno, żebyśmy widzieli wszystkie parametry, które możemy tutaj wprowadzić. Na samym początku zaznaczymy, co chcemy, żeby było naszą warstwą wejściową, więc tutaj mamy pole Reference Layer, z wartość zmienimy sobie na wejście modelu i tutaj widzimy, że jako lista rozwijana i tutaj mamy do wyboru tylko dodaj raster. Jeżeli w tym momencie byśmy kliknęli OK, to wyskoczy nam po pierwsze błąd, ponieważ kalkulator rastra nie wykonuje swojej funkcji, dlatego świeci się na czerwono i od razu nam pokazuje, że jest problem w tym elemencie i musimy go obejrzeć, ale też pokazało nam od razu kabelek, który wychodzi z warstwy wejściowej do operatora i to nam od razu pokazuje, że te warstwy są połączone, czyli tutaj jest wszystko OK. Wejdźmy sobie jeszcze raz do naszego operatora. Jak dwa razy klikniemy, to wyświetla nam się to okno i tutaj to, co jest najważniejsze, to musimy wprowadzić wyrażenie. Na samym początku jednak zmienimy sobie opis z Raster Calculator na Raster Calculator DN to radiance. Robimy to po to, żeby później wiedzieć, które elementy są przeliczane w której kolejności, ponieważ jeżeli byśmy mieli 5 kalkulatorów rastrów i nie byłyby zmienione ich nazwy, później moglibyśmy mieć błędy w postaci tego, że byłyby brane wartości nie z tego operatora, z którego byśmy chcieli, tylko z jakiegoś tam, powiedzmy, poprzedniego albo następnego. Teraz przejdźmy już do samego kalkulatora rastra. Co tu mamy wpisać, żeby przeliczyć sobie te nasze digital numbers na wartości promieniowania. Jak klikniemy tutaj sobie na dodaj raster, to wprowadzi nam się wyrażenie. I następnie to wyrażenie musimy uzupełnić o wartości, które są zapisane w tym pliku MTL, który sobie pobraliśmy razem z naszym rastrem. Ja sobie otworzyłem ten plik i tutaj, żeby wyszukać wartość, która nas interesuje w tym momencie, to najlepiej wpisać sobie, kliknąć Ctrl F i wyszukać mult, współczynniki do każdej warstwy. Nas interesuje radians, mult, band 10 i wartość. Tą wartość będziemy musieli wprowadzić do kalkulatora rastra. Następna wartość, która nas interesuje, to jest wartość add. I tutaj tak samo mamy ją podaną. Kolejne wartości, które będą nas interesować, to jest współczynnik K1 i K2. On znajduje się trochę poniżej i to jest K1 constant, K2 constant. Te wartości będziemy wprowadzać w następnym kroku. I teraz, jak już wiemy, jakie wartości mamy wprowadzić, wprowadzamy je zgodnie ze wzorem podanym na stronie. Ja sobie wprowadziłem już moje wyrażenie. Tak powinien wyglądać uzupełniony operator kalkulator rastra, że tak powiedzmy 1. Klikamy sobie OK. Następną operację, którą będziemy musieli wykonać, to jest znowu kalkulator rastra, tylko nie na naszych dodanych danych wejściowych, tylko na przetworzonych danych przez kalkulator rastra, że tak powiem, pierwszy. Dodajemy sobie kolejny kalkulator. Jak rozwiniemy sobie to okienko, to już widzimy, że mamy tutaj do dodania dwie warstwy. Albo dodaj raster, czyli dane wejściowe, albo output z algorytmu, czyli to, co ukaże się po operacji, która jest zawarta w tym bloku. Od razu możemy sobie zmienić nazwę, czyli TOA to Kelvin. Jako warstwę wejściową damy tutaj sobie wyjście algorytmu i od razu program nam podpowie, że to jest póki co jedyna opcja, jaką możemy sobie wybrać, to jest wyjście poprzedniego algorytmu. Dodajemy sobie w nasze wyrażenie, klikamy sobie
na warstwę, którą chcemy dodać i wprowadzamy wartości. Mamy wprowadzone wyrażenie i klikamy sobie OK. Widzimy, że powstają nam kolejne połączenia pomiędzy komórkami i teraz dodamy sobie ostatnią operację, czyli teraz przeliczymy sobie kelwiny na Celsjusze. Radians to Kelvin i odejmujemy 273,15. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, w kalkulatorze Rastra jako rozdzielnik mamy kropkę zamiast przecinka. Znowu wybieramy wyjście algorytmu i tutaj już mamy dwie opcje, ponieważ mamy dwa wyjścia i musimy wybrać to, które nas interesuje. Wiesz, jakbyśmy wybrali to już nam ten kabelek podpowiada, że coś jest nie tak i musimy zmienić nasze podejście, czyli zamienić sobie na kelwiny. I jeszcze taki protip, nie musimy tego klikać i wybierać, możemy sobie z rolki myszki przeskakiwać pomiędzy wyborem. I tutaj chcemy już, żeby nasza warstwa została zapisana i wrzucona do QGIS-a. Więc w zakładce Output musimy nazwać nazwę naszej warstwy i wtedy ona zostanie dodana do QGIS-a z taką nazwą, jaką jej nadamy, a warstwy z poprzednich algorytmów nie zostaną dodane do QGIS-a, tylko one będą przechowywane tymczasowo w pamięci komputera tylko i wyłącznie. Jako ostatnią warstwę, naszą ostateczną, nadamy jej nazwę Land Service Temperature. Jak mamy to wszystko, klikamy OK i widzimy, że powstał nam kolejny blok w kolorze zielonym i to nam pokazuje, że to jest warstwa wyjściowa, która pokaże się nam w QGIS-ie. Reszta warstw, tak jak powiedziałem, nie pokaże się, będzie zapisana tylko tymczasowo. Tutaj jeszcze jedną rzecz możemy sobie zrobić, jeżeli na przykład wykonywaliśmy to zadanie poprzednio, że tak powiem, na piechotę, czyli wykonując każdą tą operację z tej listy po prawej stronie i zapisując kolejne warstwy, to moglibyśmy sobie wtedy ustawić jakiś styl i powiedzmy, że jeżeli mielibyśmy serię takich obrazów, to chcemy, żeby każda miała taki sam styl, żebyśmy mogli później porównywać te obrazy. Ja tutaj sobie też utworzyłem taki plik stylu i będziemy mogli sobie go dodać na samym końcu. Dlatego klikniemy sobie na wejście. To, co też można by było tu poprawić, to w wejściach dodać pole wyboru, ponieważ w algorytmach jest pole wyboru, w wejściach nie ma pola wyboru i teraz trzeba tutaj szukać i się doszukiwać, gdzie jest to, co chcielibyśmy dodać. Plik. To, co nas interesuje, to jest plik. Dodajemy sobie tutaj opis, nadamy mu dodaj styl i OK. Dodał nam się blok i teraz, żeby on się nam dodał do naszej warstwy wynikowej, to będzie nam potrzebny kolejny operator, czyli ustaw styl warstwy. Opisu nie zmieniamy. Warstwa, którą chcemy zmienić, to jest nasz ostatni operator kalkulator Rastra, czyli to jest wyjście algorytmu Kelvin to Celsius i plik stylu to jest wejście modelu. I widzimy, że utworzyła nam się taka oto relacja. Czyli dodamy sobie plik stylu i jeżeli algorytm przeliczy ten ostatni blok, to nada styl w warstwie wynikowej i ona się zapisze jako ta nasza warstwa ostatnia oznaczona na zielono. Więc teraz jak już mamy cały nasz model zrobiony, wygląda on w taki sposób. Może nie jest zbyt skomplikowany, ale tak, żeby pokazać ideę, bardzo dobry, ponieważ skraca czas wykonania zadania i to wielokrotnie. Taka rzecz, jeżeli byśmy chcieli sobie zapisać nasz model w projekcie, ponieważ algorytmy, które sobie zapiszemy, one będą wyświetlały się tutaj z prawej stronie w zakładce modele i możemy ich używać tak samo jak inne algorytmy, które tutaj są dostępne. Tutaj pokażę modele, ja tu mam kilka zapisanych, które zrobiłem wcześniej. Więc żeby sobie zapisać
ten nasz model, tak żeby wyświetlał się z prawej strony, to możemy w projekcie naszym, to klikamy sobie tutaj tą zieloną ikonkę i on nam się zapisze. Teraz nam się nie zapisze, ponieważ jeszcze nie zapisaliśmy go nigdzie na dysku, ale żeby go zapisać i żeby wyświetlał się w każdym projekcie, który sobie stworzymy, to klikamy ikonkę zapisywania jako i powinna nam się wyświetlić taka ścieżka dostępu, jak jest pokazana tutaj. Możemy sobie zmienić nazwę na test, powiedzmy, zapisz. I teraz model dodał się do naszego projektu. Jeżeli chcemy stestować model, czy działa, to klikamy sobie ikonkę odtwórz. Pokaże nam się okno takie samo, jakbyśmy otworzyli każdy inny algorytm w QGIS-ie. Możemy tutaj zadawać parametry. Ja jeszcze powiem o takiej jednej rzeczy. Tutaj nie będziemy tego używać, ale jeżeli byśmy mieli model, który ma dużo wejść, dużo powiedzmy rastrów albo warstw wektorowych do niego dodajemy, chcielibyśmy sobie to uporządkować. Powiedzmy, że chcemy dodać jedną rzecz, później drugą, później trzecią i nie chcemy, żeby ta kolejność była w jakiś sposób zaburzona. Mamy tutaj coś takiego, rozmieść wejścia modelu i możemy sobie pozamieniać, tak? Ja chcę w tym momencie mieć dodaj raster na górze, dodaj styl na dole. Ale jakbym sobie to zamienił i puścił model, no to widzimy, że styl jest na górze, a raster na dole. Zamienimy to sobie z powrotem. W nowszych wersjach QGIS-a jeszcze jest taka opcja, która się nazywa Reorder Output Layers. Ona działa tak samo jak rozmieść wejścia modelu, czyli można sobie ustawiać, która warstwa jest niżej, a która wyżej w oknie. Jak mamy już nasz model, to teraz możemy sobie go stestować. Klikamy sobie uruchomienie, wybieramy warstwę, która nas interesuje. Ja sobie od razu wybiorę jeszcze plik stylu, który sobie tam zapisałem. I jak już mamy wszystko ustawione, klikamy uruchom. Ja sobie w międzyczasie przeszedłem na nowszą wersję QGIS-a, ponieważ ta wersja, której używałem, prawdopodobnie ma błąd. Jeżeli chodzi o Model Designer, najlepiej jest używać po prostu nowszej wersji, ponieważ błąd nie wynika z błędów w naszym modelu, tylko z wersji QGIS-a. Jak już jesteśmy w nowym projekcie, ja jestem teraz aktualnie na wersji 3.36, to możemy sobie, jeżeli zapisaliśmy nasz model, rozwinąć z panelu po prawej stronie i tutaj on się nam otworzy pod zapisaną nazwą. Prawym klikamy i możemy edytować model. I nam się wyświetla to, co mieliśmy poprzednio. I teraz przetestujemy sobie, czy on działa na tej wersji QGIS-a. Tutaj zmienimy sobie na warstwę. No i ja tutaj testowałem sobie wersję modelarza graficznego, który zrobiliśmy i z moich obserwacji wynika, że przez to, że zrobiliśmy model w starszej wersji QGIS-a, to teraz on jest niekompatybilny z nowszą wersją QGIS-a, przez to, że ten operator Raster Calculator jest inny w nowszej wersji i różni się od tej w starszej wersji. Ja tu mam taki model, który zrobiłem wcześniej na nowszej wersji QGIS-a i on już powinien dobrze działać. To jest generalnie to samo, co zrobiliśmy poprzednio, tylko zamiast operatora, który wygląda w taki sposób, tak wygląda okienko, które się otwiera i jest taka korbka, to już to wygląda w taki sposób. Czyli jest taka sama ikonka jak w panelach processingu. Tutaj uzupełnianie tego okienka też wygląda w inny sposób. Nie mamy takiego dużego pola z kalkulatorem. Dopiero takie pole się otwiera, kiedy tutaj w wyrażeniu otworzymy ten symbol takiej sumy i tutaj możemy sobie wpisywać różne rzeczy. Ja bym błędów doszukiwał się w tym wyrażeniu mamy spację. Też oczywiście błędów w tamtej wersji QGIS-a. Tak wychodzi z mojego, powiedzmy, szybkiego researchu, że tamta wersja była jakaś wadliwa.
Więc tak, tą starą wersję sobie zamkniemy i na szybko sobie przejrzymy tą wersję zrobioną na nowszym Kugisie. To jest generalnie to samo, tylko zamiast jako wejście tutaj mieliśmy dodaj raster czy coś takiego, no to mamy A, aż tak tam małpa 1. To jest teraz zrobione mniej więcej w taki sposób, że A to jest po prostu kanał rastra. No i tutaj jeżeli mamy raster wielokanałowy, to możemy sobie wybierać różne kanały. A tak to model wygląda w taki sam sposób. Ja tutaj jeszcze dodałem sobie warstwy wyjściowe z poszczególnych algorytmów do testowania i debugowania modelu. Więc możemy sobie go teraz uruchomić. Odznaczymy sobie na samym początku te warstwy przejściowe, bo nie są nam potrzebne. Raster, który chcemy dodawać, to jest ten, który sobie pobraliśmy na samym początku. Ja sobie dodam jeszcze styl. OK, jak już mam dodany styl, klikam uruchom. I widzimy, że wszystko idzie pomyślnie, nie wyskakują nam żadne błędy. Jedyne, co nam wyskakuje na samym początku, to, że te warstwy przejściowe tam nie zostały poprawnie wygenerowane, ale to... No i na samym końcu widzimy, że dodała nam się warstwa. Teraz możemy sobie... Ona jest od razu zwizualizowana w jakiś tam sposób, który ja wcześniej zdefiniowałem. Czyli zrobiłem sobie taki skumulowany poziom odcięcia. Dlaczego, to może w innym filmie wyjaśnię, teraz nie będę się skupiał na tym. Tak w ramach stylizacji, wizualizacji to możemy sobie znowu podczytać tą mapę satelitarną Google'a i tutaj mamy od razu ustawione mnożenie na tej warstwie i najpierw sobie łódź znajdźmy, gdzie jest, o tutaj. No i widzimy tak, gdzie mamy wyższą temperaturę powierzchni, a gdzie mamy niższą. W tym filmie pokazałem, jak korzystać z modelarza graficznego w celu automatyzacji zadań oraz szybkiego wykonywania powtarzalnych czynności i przetwarzania danych rastrowych. Dzięki za uwagę, cześć!